Siemka, ja jestem Adacho i zgodnie z obietnicą kończymy dzisiaj, i mówię to z ciężkim sercem, kończymy mangę 321 lat po Dragon Ballu. Ta manga, mam do niej dużo sentymentu. Od dłuższego czasu już ją czytam i wygląda na to, że Goten-kun, chociaż nie, Goten-kun rysuje coś tam jeszcze, prawda? Jeśli chodzi o stronę Dragon Ball Multiverse, bo wiem, że on tutaj jakąś chyba nową, kolejną mangę sobie... A właśnie, tak jest! Saigo no Son, czyli ostatni z rodu Son, The Last Son. Zaczął to wrzucać, wy tego teraz nie widzicie, już wam pokażę to inaczej. Saigo no Son to jest manga, którą też Goten-kun tutaj wrzuca. Powoli się tutaj to na stronie Multiverse pojawia. Wtorki, czwartki i soboty o 20 czasu paryskiego pojawia się nowa strona, także poczekamy sobie, aż wyjdzie przynajmniej kilkadziesiąt paneli, bo te rozdziały dość szybko schodzą, ale no jeśli chodzi o mangę 321 lat po Dragon Ballu, to jest koniec. I w ostatnim rozdziale, w zasadzie w tym rozdziale, który sobie tutaj przerwałem w stylu Polsatu, no bo tego było dość sporo jak na jeden raz, zobaczyliśmy, kto tak naprawdę jest strażnikiem świątyni Smoka i gdzie się działa cały czas ta sama akcja. W sensie, w górach Paozu to wszystko się działo i Bu to tak naprawdę, Bulion to Bu i oni się znają. Moje serce rośnie, naprawdę, kiedy widzę takie fanmangi, które są rysowane, w zasadzie pisane przez osoby, które wiedzą, jak poruszyć moje Dragon Ballowe serce. Tak czy siak, nie przedłużam. Ostatnie 30 kilka stron mangi 321Y, zapinam pasy i jedziemy. To nie jest ostatni rozdział, bo jest jeszcze ostatni taki króciutki 7 rozdział. No tego się nie spodziewałam, czyli jest bardzo stary. Więc jest wiele innych bulionów? Faktycznie jest podzielony na kilka tysięcy kawałków, każdy inny. Kształty zwierzęce, ludzkie, nawet formy insektów. Czyli Bu nie tyle co po prostu się podzielił dla samego podziału, co on się troszeczkę stał częścią natury. Nie uważacie, że to jest niesamowite? Tutaj mamy Bu, który jest takim pieskiem, jakimś misiem, czworonogiem, tak czy siak. Trudno tutaj to nazwać mianem psa, ale jakąś świnką bardziej, to taka świnka. Jest czworonogiem i są insekty Bu, są zwierzęta Bu. Czajcie, jakby na przykład była taka gra, że musicie biegać po świecie i zebrać wszystkie Bu, żeby odrodzić tego prawdziwego Bu. Zbierz je wszystkie. To są Bukemony. Zamiast Pokemonu to są Bukemony. Podoba mi się ten motyw, tylko dlaczego on w ogóle się rozdzielił? W sensie było mu aż tak nudno, że postanowił się rozdzielić i dostarczyć sobie tak dużo bodźców. W sumie czy on się rozdzielił i jest świadomy tego, co robią inne jego części? Wygląda to tak, jakby każda była osobna. Ale trochę ponad 100 lat temu horda magików z planety, skąd pochodzi pierwotny twórca Bu, Dragon Ball Daima, o Marbie on mówi, dotarła do ziemi i próbowała położyć swe łapska na tych stworach. Wiele stworków zostało zabitych, magików w końcu pokonano. Nie zostało ich więcej jak setka. Czyli było ich faktycznie kilka tysięcy, ale teraz jest około setka bulionów. To o tej słynnej wojnie czarodziei mówił Dorio. Dorio to był chyba Jesse Pinkman albo Saul Goodman. Ale, chłopcze, czy ty masz ogon? Nie. Nie mówcie mi, że... Nie no, Tambo musi być jakąś... Chociaż to może być ze strony Vegety rodzina. Nie znamy tak naprawdę matki. Ojeju, tutaj chyba wyjdzie, kto jest matką. Żeby to się nie okazało, że to jest jakaś wnuczka Pan. Chłopcze, czy ty masz ogon? Tak, a co? Najpierw zauważyłem tylko troje oczu. Baba miała rację, mówiąc, że twoje przybycie mnie zadziwi. To bardzo niezwykła mieszanka, zdajesz sobie z tego sprawę? Znasz babę? Oczywiście. Kiedy ktoś szuka Sushinshu, czyli chyba czterogwiezdnej smoczej kuli, albo po prostu jakiejś kuli, nie wiem, która to jest, chyba czterogwiezdna. Ona wzywa mnie z zaświatów. Z zaświatów? Tak, jak wskazuje moja aureola, jestem martwy. I to od dłuższego czasu. I możesz podróżować między niebem a światem? Pyta Patrycja. Goku tutaj jest. Hehe, to taki mały przywilej, jaki otrzymałem. Prawdę mówiąc, sam go sobie przyznałem, ale góra przymyka na to oczy, bo mam tak jakby specjalny status. Goku jest mistrzem zaświatów. Jaki fajny on z brodą jest, jak ja go lubię. Aż nagle poczułem potrzebę, żeby zobaczyć takiego Goku w kanonie, ale to byłby już bilet w jedną stronę, wiecie? To już nie byłoby powrotu. Wiesz, że też kiedyś miałem ogon, tak jak ty? Co oznacza, że możesz być moim potomkiem, albo potomkiem Vegety. No właśnie, zaraz się dowiemy. Chyba że podasz jakieś imiona, Tambo. Pamiętasz, jak nazywała się babcia? Czy ktoś? Tak, to możliwe. W każdym razie ja albo on. O czym ten staruszek gada? No nie olewajcie tego tematu tak bardzo, proszę, no. Chcę się dowiedzieć, czyim potomkiem jest Tambo. Rozumiem już, czemu nasz mały przyjaciel się do was przywiązał. Rozpoznał w tobie pierwiastek ludzi, których znał. Do rzeczy. Zobaczmy, czemu chcesz przyzwać Shenlonga. Wiecie, jak to będzie?
On będzie chciał wskrzesić mamę, mama zostanie wskrzeszona i się okaże, że ona też zna Goku. Albo, że Goku ją zna. Albo my ją znamy w ogóle. Cóż, ja... Nie mów, nie warto. Przeczytam to w tobie. O, nawet jest ta technika, o której Goku zapomniał po tym, jak raz jej użył na Krillanie. Goku kładzie swoją starczą rękę, dziwnie mi się to mówi i na to patrzy, jaka pomarszczona dłoń, na głowę Tambo i czyta jego myśli. Rozumiem. Twój ojciec musiał zabić twoją mamę, ponieważ ona i ty stanowiliście przeszkodę w tym, by został królem. Chcesz więc wskrzesić mamę przy pomocy smoczych kul. Rozumiem. Twoje intencje są więc czyste. Skąd to wiesz? Mogę odczytywać twoje wspomnienia. I należy ci się to. Smocza kula i mamy 7. I dostał 4-gwiezdną smoczą kulę. Dziękuję, panie Son. Mów mi, Goku. Po nazwisku to po pysku, okej? Młody gnoju. Dobra, przywołuj smoka. A znacie formułkę? Znacie formułkę przyzywającą, czy nie znacie? Do dzieła. Shenlongu, ukaż się! O, formułka się zmieniła od kilkudziesięciu w sumie lat. Idę jo, Shenlong! Coś ty! Namaecka matemateme, amateme! Jakoś tak to było, no nie? Przybądź Shenlongu i spełnij moje życzenie. Chyba że Goku ma już po prostu takie chody tam, że on po prostu mówi Shenlong. Zapraszamy! Hej Leniuszku, wstajemy! Życzonko do spełnienia jest. Niebo pociemniało, co sugeruje, że wtedy faktycznie ta walka z pełnią odbywała się w dzień. Ale okej. No, księżyc jest czasem widoczny w dzień, ale czy w takim razie światło aż tak bardzo by oddziaływało na Tambo? No nie wiem. Powiedzmy, że tak. Smocze kule zaczynają błyszczeć. Z nich, ale tutaj imponujący strumień energii, który wygląda jak drzewo. Pogniecione drzewo Agisa. Ale okej. Uznajmy, że jest to faktycznie strumień światła, który rozbłyskuje na niebie. Tambo nie jest w stanie nic powiedzieć, a przed naszymi oczami i oczami naszych bohaterów pojawia się mistyczny, legendarny, przepotężny, monumentalny, gargantuiczny smok, który teraz mówi: siemaneczko Goku, witam cię serdecznie, co tam tym razem? Majteczki, kropeczki i inne rzeczy? Niesamowite, jest gigantyczny. Muszę przyznać, że do tego momentu byłem ciut sceptyczny co do tej całej historyjki o smoku, którego można przyzwać. Orzo, chłopie, widać, że ty nie jesteś z uniwersum Dragon Balla. Podróżujesz z gościem, który ma ogon, 3 oczy, przemienia się w wielką małpę, ale to smok Skull jest tutaj niewiarygodny. Dobrze, wypowiedz życzenie. Spełnię je, ale tylko jedno. Pamiętacie? Jedno życzenie dla nowych klientów, 3 życzenia dla stałych klientów. Twoja kolej, Tambo. Ach, tak. I czajcie, teraz Tambo się okazuje, że miał wszystkich w garści i powie: chcę rządzić światem! Żartuję. Wskrzeć mi mamę, okej? Czy możesz przywrócić do życia moją mamę, proszę? Tylko żeby się nie okazało, że ona zostanie wskrzeszona na drugiej półkuli i teraz będzie trzeba do niej lecieć. To łatwe. Zrobione. Uleczyłem też jej uszkodzone ciało. Tambo biedny. Spełniło się jego marzenie. Spełniło się jego marzenie, od którego zaczęliśmy tak naprawdę całą tę mangę. Tambo nie może się powstrzymać od płaczu. Dziękuję, panie Shenlongu! Życzenie zostało spełnione, odchodzę. Dziana! Wykrzykuje smok, rozpierzchując kulę po całej ziemi. Zobaczymy, czy Goku złapie tę 4-gwiezdną, no bo w sumie jeśli on jest strażnikiem tej 4-gwiezdnej kuli, to dlaczego teraz miałby jej nie złapać? Nie wiem, okej. Wszystkie smocze kule się rozpierzchły. Nasi bohaterowie nie dowierzają, nie wierzą, co się właśnie stało. Goku spada z powrotem na ziemię. Okej, złapał ją faktycznie. Wróciłem, nie byłem daleko. Panie Son? Smocze kule rozproszyły się po świecie. Złapałem Sushinchu. Przez rok będą zwykłymi kamieniami, a kule o 4 gwiazdach zawsze trzymam przy sobie. Nawet o tym pomyślał, nie? To jest coś, o czym ja pomyślałem jako widz. Skoro Goku jest niby strażnikiem 4-gwiezdnej smoczej kuli, to dlaczego miałaby się ona, wiecie, gdzieś tam rozpieszcząć po planecie? Zobaczcie, on trzyma tutaj w ogóle Jowisza w ręce. To niesamowite. Wygląda to jak planeta, ale okej. Panie Son, ale jakim cudem smoczy radar czasem wykrywa tę kulę, skoro ma pan ją zawsze przy sobie? To normalne. Często odwiedzam Ziemię. Wtedy nagle radar wskazuje Sushinchu. Czajcie, on sobie przywłaszczył smoczą kulę. No to nie jest w porządku do końca, nie? Wziął sobie ją, no. Okej. Ma to sens. Już rozumiem. No, Tambo, czy ci nie spieszno znaleźć mamusię? O, jasne, ruszajmy. Czekajcie. Tambo, mam coś dla ciebie, mówi Goku. Może błyskawiczna transmisja, ale to brzmi, jakby on miał dla nich jakiś prezent. Więc może to będzie jakaś rzecz. Stawiam na jakąś rzecz. Obłoku Kinto. Jeszcze Kinto mu podaruje. No, jeszcze wyciągnij długo, krótka po prostu z wieży Karina i już będziemy mieli pełen pakiet nostalgicznych wspominek. No dobra. Obłoku Kinto. Przylatuje chmurka. Chmurka? To obłok Kinto. Chmurka, która pozwoli ci latać. Daję ci ją. Naprawdę?
pozwoli ci szybciej znaleźć mamę. Wskakuj. Tambo może na niej latać, ponieważ ma czyste serce, prawda? To jest taka w sumie ekipa podobna do klasycznego Dragon Balla. Yamcha, Goku i Bulma. To cudowne, panie Son, dziękuję bardzo. Nie ma za co, chłopcze. Czy też taką mogę dostać? Nie mogłabyś na nią wejść. Co? To tak w nawiązaniu do tego, że jest to bardzo podobna sytuacja co do pierwszej ekipy z Dragon Balla. Czas Tambo, byś opuścił naszą kompanię. Leć szukać mamy, ona pewnie szuka ciebie. Ale... a ty? Tambo nagle pyta Ojo, przecież oni się już zaprzyjaźnili. Nie martw się, wiemy gdzie mieszkasz. Znam twoje IP, zhakuję ci płytę główną, okej? Nie, żartuję, odnajdziemy cię, nie znasz dnia ani godziny. Wkrótce może cię odwiedzimy. Dziękuję wam strasznie za to wszystko. Tak strasznie, że aż się przestraszyłem. Za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Bez was nie dałbym rady tego zrealizować. Tambo to spoko gość, lubię go. Wszyscy tutaj są spoko. Najmniej lubię Patrycję, bo ona zdradziła, potem wróciła i mówi: w sumie to nie moja wina, w sumie to nie ja was zdradziłem, tylko ich. Ej, zamknij się może już. Będziesz musiał nas przedstawić mamie. Nie mogę się doczekać. Dziękuję wam. Patrycja, Ojo, Bulionie, za wszystko. I panie też. Panie Son, bardzo. Spoko, chłopcze. Leć prędko, może się jeszcze spotkamy. I mógłbyś wreszcie mówić mi Goku. Jak trzyma się tego obłoku, ojeju. Nowa przygoda się zaczyna dla pana. To już nie jest pan Tambo, ale to jest fajne zobaczyć, jak Tambo tutaj sobie poradził ze wszystkim, co spotkało go w dzieciństwie i potem zobaczyć, jak już był kamiem ziemi tak naprawdę w mandze Namek Senjin Densetsu, prawda? Taką drogę wielką przeszedł. Goku się uśmiecha. Ten Tambo, ubrany tak jak jest, na obłoku Kinto, wiele dla mnie znaczy, mówi Goku. Wywołuje nostalgię. No dobra, opuszczę was teraz, przyjaciele. Goku z kijkiem. Ojeju. A czy Buliona zabierasz ze sobą? O, zabrał go. Idziemy, Bul? Będziemy tęsknić, Bulion. No i rzuca się jeszcze na Patrycję. Też im podziękować. Bulion to spoko gość. I jeszcze potrafił mówić przez ten cały czas, ale nie mówił. Trollował ich. Cóż, najwyraźniej wybrał... Co? Myślałem, że on się tylko chce pożegnać, a on zostaje z nimi. No w sumie, po co ma żyć w zaświatach? Jak już sobie żył przez ten cały czas tutaj, to niech zostanie. Cóż, najwyraźniej wybrał, że woli zostać z wami. Jesteście jego nową rodziną. Zatem was opuszczam. Pójdź do szkoły żółwia i powołaj się na mnie. Trening może ci się przydać, nawet jeśli osiągnąłeś już wysoki poziom. Na razie. A do kogo to było? Do Patrycji? Do Bu czy do Ojo? Wydaje mi się, że do Ojo. No i Goku znika. Piękne to było spotkanie. Naprawdę piękne to było spotkanie. Goku znika, ku zdziwieniu naszych bohaterów, chociaż Bu wie, że on takie rzeczy potrafi robić. Zniknął. Od tak. Wygląda, że miło być trupem. Dobra, to co teraz robimy? Myślicie, że Ojo i Patrycja teraz jak już nie ma Tambo... Oni się chyba aż tak nie lubią, ale w sumie... Chi z ogonem? Ta fryzura nie jest przypadkowa. To może być z rodziny Goku ktoś. To może być ktoś z rodziny Goku. Chi i pan. Może jakaś prawnuczka pan. Ma fryzury jak Chi. Ma ogon. Nadciągam, mamo. Kto to będzie? Kto to będzie? Jak ona się nazywa? Może zamiast pan nazywa się Panan. Panama. Pamama. No i leci Tambo. Świetny panel, świetna strona. Tak czy siak? O, widzicie. Wow, jaki tytuł fajny. 329 lat. 329Y. Ale tu jest kreatywne pisarstwo. Patrzcie, ostatni rozdział. 329 lat po zakończeniu Dragon Balla, czyli 8 lat minęło od tych wydarzeń. Widzimy tutaj prawdopodobnie plecy Tambo, kanji żółwia, długie włosy. Kto to będzie? Minęło 8 lat. Co to za wyspa? Może wyspa Papaja? Przypomina mi troszeczkę wyspę z Kakarota, tam gdzie odbył się 23. Tenkaichi Budokai. Chociaż tam było więcej gór, ale tam też taka podobna wyspa była w Kakarocie. Okej, to jest wyspa Papaja. Najprawdopodobniej. Panie i panowie, ale łysy, kurde, jaka fryzura fajna. Podoba mi się twoja fryzura, gościu. Panie i panowie, dziękujemy za cierpliwość. Oto finał 95. turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Dwoje finalistów spotyka się ponownie. 8 lat po poprzedniej walce. Wtedy też walczyli w finale. Tambo i Ojo po raz kolejny w finale i po raz kolejny konferencjer je gałkę lodów Stracciatella?
To nie jest mikrofon, kurwa, to nie... Nie udawajcie, że to jest mikrofon. To nie jest mikrofon. Co to kurwa jest? Białe z kropkami. No gościu sobie je gałki i krzyczy po prostu bez mikrofonu. Ale jaja. Ale jaja. Jak berety. Kur... W jednym narożniku orzo. Koks. Uwielbiam osobę, która tłumaczy tę mangę. Uwielbiam osobę, która to robi. W jednym narożniku orzo, koksu, który z łatwością przefrunął przez wszystkie walki. Broni tytułu, a zdobył go już dwukrotnie. Orzo się tak średnio zmienił, mógłby mieć jakiś zarost, no ale Tambo dorósł, ewidentnie. Z drugiej strony Tambo, pechowy finalista 93. turnieju. Nie brał udziału w poprzednim turnieju, a teraz wraca jako pretendent. Znacznie urósł. Goten, ja nie mogę się doczekać twojej mangi The Last Son. Podoba mi się to. Patrycja, też z Kanji Żółwia. I tu jest jakiś gość, malutki i bulion? Mamo, czy sądzisz, że tata wygra tym? Czekaj. Czy sądzisz, że tata wygra tym razem? Oczywiście, wiesz, że trenował codziennie. Tak, ale tym razem zmierzy się z wujkiem Tambo. Patrycja i Orzo jednak razem. I to powiem wam, że nie próżnowali chyba, skoro minęło 8 lat, a tutaj jest już taki 7-latek. To oni tam chyba na miejscu stwierdzili, że jak już nie ma przyzwoitki, to na co czekać? Buu! Wykrzykuje Bulion. Mimo to cieszę się, że wrócił z treningów. Cóż, szczerze wolałabym, by to tata wygrał dzięki treningom, niż wujek Tambo. Po tylu latach czas na rewanż, Orzo. Zobaczymy, co dała ci szkoła żółwia. Nadrobiłeś zaległości? Zdziwisz się. Start finałowej walki! Wykrzykuje Hiker. On wygląda troszeczkę jak Hacker Bonzo, chociaż może nie powinienem tutaj o zmarłych mówić, ale generalnie bardziej jak Heisenberg, może troszeczkę jak Heisenberg też. Łysy z taką fryzurką, takim zarostem. A! Wykrzykują bohaterowie, rzucając się w swoją stronę. My mamy kolejny poziomy kadr. Tambo i Orzo i wygląda na to, że to jest przedostatni panel. Ależ otwarte zakończenie. I ostatni panel. Paf, bam, plask, bum, buch. Dokkan Battle można powiedzieć. Po prostu bum, bitwa. Występuje tutaj na 95. Tenkaichi Budokai. Tak kończy się historia Tambo. Nasz bohater stał się mężczyzną, który podąża śladami pewnego Son Goku, dawniej dobrze znanego całemu światu. Jego przeznaczenie dopiero zostanie spisane, a w tym świecie wszystko może się zdarzyć. Ale w razie potrzeby zawsze znajdą się smocze kule, by mu pomóc. Dziękuję wam za lekturę tej historii. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze czytając ją, jak ja tworząc ją. Do zobaczenia wkrótce przy okazji następnych przygód. Koniec. Brawo. Naprawdę świetna manga. Te ostatnie rozdziały, ostatnie panele usatysfakcjonowały mnie jako fana Dragon Balla, więc przede wszystkim chcę, żebyście odwiedzili tutaj profile Gotenkuna. Możecie to znaleźć tutaj prawdopodobnie wszędzie na stronie Multiverse. Gość naprawdę fajnie pisze. Podoba mi się to. No wiadomo, o rysunkach już ostatnio i nie tylko raz mówiliśmy, że są to rysunki bardzo proste, mało cieniowania, te modele postaci są takie czytelne, to jest bardzo czytelne, prawda? Ale wiecie, wybrał sobie jakiś moment w historii Dragon Balla, nawet nie tej, którą znamy, tylko wyobraził sobie, co by było dalej i napisał naprawdę fajną historię, która daje mi jako widzowie satysfakcję i nie mam czegoś takiego, że czuję, że szkoda, że to się nie dzieje w czasach postaci, które znamy. Te postacie, które tutaj poznaliśmy, Tambo, Orzo, Patrycja, Bulion, ja się z nimi utożsamiam. Nie ze wszystkimi, ale dobrze mi się czytało ich przygody. Mandze daje 8 na 10. Te 2 punkty odejmuję ze względu na dość proste rysunki, ale ogólnie naprawdę jedna z fajniejszych mang, jeśli chodzi o fabułę. Podobało mi się. Także, jeśli wam się podobało, to możecie zostawić lajka. Tak jak mówiłem już niejednokrotnie, czekam na to, aż kilkadziesiąt paneli przynajmniej wyjdzie nowej mangi Gotenkuna, czyli te The Last Son, ostatni z rodu Son. No i zajmiemy się kolejną historią. Mam nadzieję, że pan Gotenkun dowiecie, bo zarówno 321Y, jak i Namek Seijin Densetsu to były mangi, które naprawdę dobrze mi się czytało. Czekam na kolejną historię. Zobaczymy, gdzie ona się będzie dziać, chociaż biorąc pod uwagę, że mamy tutaj ostatniego z rodu Son, to może to też się dziać gdzieś tam daleko, daleko w przyszłości po wydarzeniach, które znamy. Nie przedłużam, jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście zostawili lajka, zostawili suba, żeby niczego nie przegapić. Miłego dnia wam życzę i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana!